Podróż będzie składała się z 4 etapów. Jedziemy. Pierwszej klasy, tak to wygląda. Normalne przekroczenie granicy, 16 wagonów, a ja jadę dzisiaj tym. Wchodzimy do Warsu, 300 km na godzinę. Wjeżdżamy w perony Brukseli. Fajnie, szybko. No i wyjście z dworca. Muszę tutaj wrócić na 19:06. Rozgłodniałem, więc frytki belgijskie sobie zjem. No bo koniec końców jestem w Belgii. Odnalazłem takiego pana. No, sikający chłopak, symbol Brukseli. Historia mówi o tym, że mogę coś namieszać, ale kiedyś tam lata temu najeźdźcy na Belgię chcieli wysadzić ładunki wybuchowe, cokolwiek i jakiś niby chłopiec ląd obsikał i nie doszło do tego wybuchu i na jego cześć zrobiono tą fontannę, no przecież to jest fontanna koniec końców. Wiem też, że jest sikający jeszcze pies i coś jeszcze jest sikającego. 3 ogólnie fontanny są takie. Bruksela. Stolica Belgii, ale też de facto stolica całej Unii Europejskiej. To miasto położone niemal w samym sercu kontynentu, między Paryżem, Amsterdamem a Kolonią. Zamieszkuje je ponad 1 000 000 osób, ale dziennie przez miasto przewijają się setki tysięcy urzędników, turystów, studentów i pracowników międzynarodowych instytucji. Grand Place, czyli główny plac Brukseli, to perełka europejskiej architektury. Wpisana na listę UNESCO, otoczona złoconymi kamienicami i ratuszem, który wygląda jak gotycki zamek z bajki. To miejsce, w którym historia spotyka się z nowoczesnością. Dosłownie kilka przecznic dalej mieszczą się siedziby Komisji Europejskiej i NATO. No i dobra, jestem pod jakimś miejscem, ma 4.0 na Google, niektóre potrafią mieć 1,5 i jest kolejka. Mam nadzieję, że będzie dobra, że postoję sobie w kolejce i tyle. 10 minut później są frytki belgijskie, znaczy po prostu frytki polane jakimś sosem, ale kolejka cały czas, więc miejsce chyba ok. Smacznego! Frytki? Cóż ja mogę powiedzieć na temat frytek? Frytki jak frytki, ten sos z tuby jakiś, no dobra, może nie wodnisty, ale... I takie frytki kosztowały 5,50 €. Fajnie zjeść frytki belgijskie w Belgii. Brukseli. Po zjedzeniu poszukałem w necie i znalazłem, że najbardziej znany bar to bar, który się nazywa Delirium. Zdrowie. I przy okazji, to nie jest pół litra, to jest 0,3, nawet jeszcze mniej. Jedno już wypiłem sobie, to było 4,50, a to za to zapłaciłem teraz 5,30, czyli w okolicach 5 € za małe piwko. Natomiast przypadkiem zupełnie znalazłem drugą fontannę sikającą i to jest sikająca dziewczynka. Także tak sobie Belgowie zrobili z sikających fontan atrakcję. Czemu nie? Piękna cytryna. Tryptyk zamknięty. Znalazłem 3. fontannę. Ostatnią. Pies. Taki pies po prostu. Więc jest chłopiec, dziewczynka i pies. Kółko zrobione. Z tyłu pierwsza rzecz, którą widziałem, czyli sikający chłopiec. Powiedzmy, że obszedłem całe Stare Miasto. Chciał pojechać, zobaczyć Atomium, ale to jest troszeczkę na obrzeżach. Fajnie by było pójść do Europarlamentu. Chyba to wszystko, co Bruksela ma do zaoferowania. No chyba, że jest coś jeszcze, czego nie wiem. Tak czy inaczej jest 4:45. Powoli będę się zbierał w stronę dworca. Tam już będzie czekał Nightjet, nocny pociąg. Szedłem do corner shopa, żeby sobie kupić coś do picia do pociągu. I to mi się podoba. Dębowe mocne, euro 50. Żuberek, tyskie, karpackie, to nie znam. Ile znają się Belgowie na polskim piwie. Ogólnie to ta Bruksela, tak to mniej więcej wygląda. Mało tego, to smród czocha wszędzie. Oczywiście Stare Miasto, nie, no tam spoko, ale jak tylko poza Starówkę się wyjdzie, to średnio bym powiedział. Tam to pewnie ludzie sobie śpią, nie? Żyją, mieszkają. Stolica Unii Europejskiej. Jak to wygląda? To jest masakra jakaś. No i jestem z powrotem na dworcu Brussels, Midi, Brussels, Zut. Idę teraz ogarniać, z którego peronu będzie jechał. Zupełnie nie wiem, czy mi się to uda zrobić, ale zobaczymy. Tak jak poprzednio, można kupić bilet na tą chwilę.
Okej, nie można kupić. Są 22 perony. Ciężko to znaleźć. No dobrze, już coś wiem. Zapytałem, z którego peronu i mój pociąg odjeżdża z peronu 11B. Idę zobaczyć, jak wygląda peron 11B. Wjeżdżamy na peron 11. Miał być 11B, ale ja widzę tylko 11. No, nie widzę 11B. Ja już to widzę. Już to widzę, jak to będzie. Właśnie pan mi powiedział, że jest po prostu peron 11, ale niby są dwa pociągi. Jeden do Wiednia i jeden do Berlina. Może pojadę do Wiednia. No i jest, pojawił się w końcu. 19:06 Berlin HBF. Coś tam. 11B. Zobaczymy, kiedy go podstawią. Ale już będę powoli szedł w kierunku właśnie peronu. Dworzec Brussels Midi, znany również jako Brussels South, to największy węzeł kolejowy w Belgii i jedno z najważniejszych miejsc przesiadkowych w całej Europie. Zatrzymują się tu zarówno pociągi krajowe, jak i międzynarodowe. Eurostar do Londynu, ICE do Niemiec, Thalys, obecnie działający pod marką Eurostar, do Paryża i Amsterdamu oraz TGV na południe Francji. To właśnie stąd tysiące pasażerów każdego dnia rusza w podróż przez granicę, często szybciej niż samolotem. Dworzec może nie zachwyca wyglądem. To ogromna betonowa konstrukcja z czasów, gdy liczyła się funkcjonalność, nie estetyka, ale działa jak precyzyjny mechanizm. Mimo że oznaczenia są czasem nieintuicyjne, zwłaszcza jeśli nie znasz francuskiego lub niderlandzkiego, wystarczy odrobina cierpliwości i wszystko da się ogarnąć. Wróć, 18:47 i teraz następny pociąg to będzie właśnie nocny pociąg do Berlina. Voilà, le train IC à destination d'Essen vient Anvers de 10 to Berlin Hauptbahnhof. No i jedzie, to jest on. Nightjet to marka nocnych pociągów prowadzona przez austriackie koleje OBB. Została uruchomiona w 2016 roku, kiedy OBB przejęły część tras po niemieckim Deutsche Bahn, które zrezygnowały z własnych nocnych połączeń. Dziś Nightjet to największa i najbardziej rozwinięta sieć nocnych pociągów w Europie. Codziennie jeździ kilkanaście składów, które łączą miasta takie jak Wiedeń, Berlin, Hamburg, Zurych, Monachium, Rzym, Mediolan, Amsterdam, Paryż, Bruksela i wiele innych. Składy poruszają się zwykle z prędkością do 160 km na godzinę. Nie tak szybko jak TGV, ale za to w zupełnie innym stylu. Nowe wagony Nightjet najnowszej generacji, komfortowe, nowoczesne, z Wi-Fi na pokładzie, weszły do użytku pod koniec 2023 roku. 431, a ja mam wagen 333, 42. I jak zaraz zobaczycie, ja niestety nie miałem tego szczęścia, żeby jechać takim nowoczesnym składem. To jest właśnie ten. To wbijamy. Mind the gap. Ua. To jest taki no. Okej. Szukamy. 4-2. Szukamy 4-2. No, to są takie potrójne. O, 42. 42. To? Nie, to chyba nie to. Może to być to, nie wiem w sumie. 4, 4, 6, 4, 4, 4, 2. To 42. Aha, okej, to ja tego się nie spodziewałem. To ja myślałem, że to będzie coś innego. A to jest 3 miejsca. Tam jest łączony. I co? I tu jest łóżko. Proszę bardzo, tu jest łóżko. No i tak to właśnie wygląda. Dobra. Jest 19:08. Właśnie wyjeżdża Nightjet z Brukseli do Berlina. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że nikt mi nie sprawdził biletu. Jestem ciekaw, co by było, gdybym ja sobie tak normalnie wszedł, bez biletu. Oczywiście, jak tylko się tutaj rozgoszczę, to... to zrobię Romtor MTV Cribs. Okej, no to coś już wiem więcej. Więc tu są trzy miejsca. Prawdopodobnie to się składa i będzie łóżko. I tu też może być łóżko. I tam też może być łóżko. Stolik ogólnie, on chyba idzie do góry. Tylko dlatego, że tu jest bardzo wąsko. A tu... O, właśnie tu... To. O, jest, dobra. Udało mi się. Tu jest toaleta. Proszę bardzo. I tu jest
Prysznic. No generalnie opcja jak w kamperze. No co? Tu, o proszę bardzo, przesuwny. Pyk, się przesuwa i można ładnie sobie prysznic zrobić. Elegancko. No i co? I tak to wygląda. Tam jest połączenie z kolejnym pokojem, czyli pewnie można sobie zrobić tak jak w hotelach. Większą grupą się jedzie, to imprezownie. Ale tu jest tak wąsko. Jak ja nie złożę tego fotela, stolika, to nie dam rady. No, tam jest jakiś w ogóle stoliczek, nie wiem co to jest. U góry tam są pościele. Tu jest panel, ale to wszystko będziemy ogarniać później. No tyle w temacie. Tak to wygląda. Sam wagon był wybudowany w 2002 roku. I to widać, bo na przykład drzwi działają na takiej zasadzie. Normalnie jak jest karta, jak w drzwiach hotelowych, najnormalniej w świecie. Ale to nie jest elektroniczna. To jest na takiej zasadzie. Jak kiedyś były taśmy takie ze starych komputerów. I układ tych dziurek otwiera zamek. Okej. No ale co, działa? Działa, super. Widać, że on nie jest jakoś tam super nowy, no ma to już 23 lata, tak? Okno się otwiera. Nic bardziej mylnego. Z jakiegoś powodu nie otwierało się. Jedną ręką teraz nie mogę otworzyć, bo trzeba z dwóch stron. Otwiera się, odchyla się po prostu trochę na bok, więc no to jest spoko. Można świeże powietrze wpuścić. Jest tutaj pan, nie wiem jak on się nazywa, konduktor? Raczej nie konduktor. No, pan z obsługi, on obsługuje ten wagon i o 22 przyjdzie, ten stolik pan złoży i to łóżko będzie zrobione. Ja zapytałem się, jak to zrobić, żeby móc skorzystać z prysznica. To powiedział, że on to musi zrobić. Zresztą no, są tutaj naklejki, jeżeli chcesz złożyć, to trzeba poprosić obsługę. No. Jest jak jest, nie ma samowolki. Na razie tak wygląda ten pokój w opcji bez spania, bez łóżka. Oczywiście nagram jeszcze, jak pan przyjdzie i pościeli i zrobi łóżko. Jeśli chodzi o śniadanie, śniadanie przyjdzie tutaj i będzie przyniesione tutaj około 7, a o 8:20 jest przyjazd do Berlina. I na śniadaniu jest oczywiście czy herbata, czy kawa, bułka, jogurt, musli, szynka, kawałek sera. Śniadanie zamawiamy w momencie, gdy przyjdzie pan tutaj zrobić łóżko. Jak tylko wszedłem tutaj, to była taka siateczka. W tej siatce, uwaga co jest, slippers, kapcioszki, opaska na oczy, długopis. Halo, ostrość? Proszę bardzo, jaki długopis? No jakość jest tego, no jest jaka jest, ale jest długopis, tak? Woda. Ogólnie stała jedna woda już ze szklanką, tylko że szklanka, ja nie wiem czy to będzie widać, ja jej nie będę używał. Będę pił z butelki. Ale wody mają sygnowane, dla nich robione. Nightjet. Co jeszcze było? Uwaga. Co my tu mamy? Biosnacks aus Zutaten. Nie mam pojęcia co to jest, ale są tutaj Biosnacks aus Österreich. Coś austriackie? Plus do tego fruty. No to wiem co to jest. Słodycze, słodkości. Plus do tego zateczki do uszu, jakby komuś było za głośno. No i to wszystko. Ale co jeszcze było? To był ręcznik takiej wielkości. Ja się bałem, że to będzie ręcznik, do tego prysznica. Ale się okazuje, że pod prysznicem wisi na drzwiach normalny ręcznik, także jest okej. Będzie prysznic i będzie suszenie po tym prysznicu. Także tak to właśnie wygląda. Takie tutaj gratisy, no nie można powiedzieć, że gratisy. No. W cenie biletu ja dostałem właśnie to. Jest tylko jedno gniazdko, żeby móc się podłączyć. Ten kabel i ta ładowara to jest mój sprzęt. Nie ma żadnego USB. Jest tylko jedno gniazdko tu i gościu mówił, że jeszcze jest gniazdko w samym prysznicu. Ej, no podoba mi się ten pociąg, bo ma swój klimat. Ale na przykład teraz jestem w ostatnim wagonie. A tak będziemy sobie szli. O, tu na przykład, gdzie tu się zapala światło? Pokaż mnie pan. O, jest. Czyli to jest taki przedział, gdzie siedzi się.
Są 2 gniazdka i to wszystko. Ale miejsca są szerokie. Nie jest źle. Nie, ja nie chciałbym jechać 13 godzin. Tak po prostu siedząc. Dobra, idziemy dalej. Także tak wygląda 6-osobowy przedział siedzący. Dobra, wyłączmy światło i idziemy dalej. I ludzie tu siedzą. Nie ma ich za dużo, tych ludzi, ale tam jest jakieś 6-7 osób może siedziało. Tutaj mamy kolejny wagon drugiej klasy. Tak, drugiej klasy. Ale nie wiem, czy tutaj ktoś siedzi, czy nie. Ciemno jest, więc ciężko powiedzieć, czy ktoś tutaj urzęduje. Tak, tak. Podłużne takie siedzenie, więc zdaje się, że można z nich zrobić... O, tu można otworzyć. Nie, nie można otworzyć, zamknięte jest. O, tutaj nie będę nakrywał kogoś, bo tu ktoś jest. Czyli jeszcze są miejsca siedzące, które można przerobić na sypialne. Okej. Okej. To był wagon 332. Teraz idziemy do wagonu 333, czyli to jest mój wagon. Prysznic. O, proszę. Czyli nie trzeba. Okej. Proszę bardzo. Czyli jest Der prysznic. Fahrgäste noch eine Information zur Nachtruhe. Von 22 bis 8 Uhr ist die Nachtruhe, dementsprechend werden auch keine Ansagen folgen. Ladies and gentlemen, I inform you about the sleep time. You have to make your time to 10 o'clock in the evening to 8 o'clock in the morning. Well, no announcement was followed. Please note the quiet time in Germany. Okej. Czyli od 22 do 8 jest jakby cisza nocna, tak? Czyli tam jest prysznic, bo w tym wagonie, w którym ja teraz jestem, jest 12 kuszetek. 6 jest z prysznicem i z toaletą, tak jak ja mam, a 6 jest bez. Ale na samym końcu wagonu jest prysznic, więc teoretycznie te osoby, które nie mają prysznica u siebie w kuszetce, mogą normalnie użyć prysznica, który jest w wagonie. Ej, to jest spoko. I to też różni się ceną. Ocenię później. Idziemy dalej teraz przez nasz korydor. O, 442. To mój pokój. Ludzie pozamykani. Tutaj ktoś sobie siedzi. Right. Okej. Dobra. Przechodzimy dalej. To jest dobra robota tutaj. Fajne to. Powoli, dobrze. I proszę bardzo. Toaleta i kolejna toaleta z prysznicem. Fajnie. Czyli można się odświeżyć. Jeżeli ktoś się nie boi, to okej, czyli to jest wagon kolejny i to jest kolejny wagon z kuszetkami. Dokładnie taki sam jak my. Taki jak ja. I to jest ta różnica. Okej, dobra, zapalę tu światło. Kolejny typ przedziału, czyli węższy niż ten, co ja mam. Też trzy miejsca siedzące i też z tych miejsc siedzących robi się łóżko. Tu się robi łóżko i tam się robi łóżko. I jedyna różnica jest taka, że tu nie ma toalety. To jest tylko przejście jest do następnego. Tu nie ma toalety. Tu jest tylko coś takiego. O, umywaleczka, czyli no też można się odświeżyć, tak? Ktoś by powiedział, że to jest więcej niż wystarczające, żeby się umyć. No, spoko. I oczywiście to też było tańsze niż ta opcja, w której ja jestem. No tak czy inaczej to jest kolejna opcja. Dobra, wyłączmy im to światło. Okej, tu ktoś jest. Hello. No, tutaj nikogo nie ma, ale jest dokładnie tak samo.
czyli 3 miejsca, 3 łóżka plus łazienka, prysznic. I widzę, że ktoś tutaj będzie siedział, ktoś tu przyjdzie i będą to 2 osoby, bo jest przygotowane 2 paczuszki właśnie z tymi klapkami, pantoflami, ręczniczkami. No, idziemy dalej. I jest koniec tego wagonu z kuszetkami. Tu jest menu, ale to za chwilę zaraz będziemy w warsie tego pociągu. Nic bardziej mylnego. W całym tym pociągu nie ma wagonu restauracyjnego. Tu jest panel sterowania, proszę bardzo. No tak jak mówiłem, to jest 2002 rok. A tu mamy co? Push shortly. A, zbiornik wody. I prawie pełen jest. No i gra. Dobra, idziemy dalej. Kolejny z wagonów. Kolejny wagon wydaje się być troszeczkę starszy. Jest toaleta otwarta? Tak, otwarta. Ok, tu jest tylko toaleta. Tu już nie ma prysznica, nie ma duszy, tylko toaleta. Ok? Możemy iść dalej sobie. Ok. I teraz przechodzimy do wagonu kolejnego, w którym są ok, czyli są podobne rozwiązania, czyli kuszetka z miejscami dla 3 osób, ale które robią sobie łóżka. O, tu impreza już się zaczyna robić. No tak, 3 osoby siedzą, ale nie są to oddzielne, tylko są podłużne i można sobie zrobić łóżko. A w ogóle to jest Bombardier 2001 rok. Dobra, idziemy dalej. Co tu mamy? A, i tutaj mamy kolejny wagon, który ma światło, który ma osobne miejsca i z tymi miejscami się nic nie robi. Ja się nie składa do spania. Tu się po prostu tylko siedzi. Czyli taka klasyka. Klasyka przejazdów kolejowych. I więcej tu nic nie ma. Tu ktoś siedzi w 2 osoby. Tu jest pusty. Tu chyba też pusty. O, tutaj pełny był. Tu też ktoś siedzi. Tu 4 osoby. A tutaj ktoś idzie. Jest wagon numerem 431, te przejścia. Dawno nie jechałem pociągiem z takimi drzwiami. Wróć. Z oddzielnymi wagonami, przez które się tak przechodzi. Super. Dobra, kolejny wagon, ale ten już wygląda jakby trochę taki. O, toaleta. A tutaj chyba też są po prostu... Hello. Sorry. O, ale zarzuca. Tu są kuszetki, czyli miejsca siedzące z możliwością zrobienia łóżka najnormalniej w świecie. Thank you. Dobra, przepuścimy znowu pana. Nie, dobra, idziemy dalej. O, czuję jedzenie. No to tutaj będzie wagon za chwilę. Wars. Czyli też kuszetki. Dobra, okej, czyli takie same jak my. I w tym momencie przygoda zamieniła się w lekki stres. Podczas przejścia przez wagony zostałem zatrzymany przez pracownika obsługi, który dość stanowczo kazał mi przestać nagrywać. Tłumaczyłem, że kręcę tylko siebie i wnętrze pociągu, ale usłyszałem, że nie mam prawa chodzić między wagonami z kamerą, no i że mam wracać do swojego przedziału. Na dokładkę padło jeszcze słowo policja, więc dla świętego spokoju odpuściłem. Cóż, nie wszędzie można nagrywać tak swobodnie, jak się wydaje. Dobra, okej. Yes? You cannot make videos. Why? Passengers. I'm not doing on passengers. Don't do it. Okay. And don't go further. Sorry? And don't go further. I can't go forward. No. Do you have place in this coach? No. Then please go to here. I want to drink and eat. Here is not bar. Sorry? Let's go to. This one is here video. not. No, the guy who is on my... Please close that and go to your place. And in your coach there's a this top tile. You can buy. Who from is, sorry? Here's a compartment. Yes. My coworker is there. Yes. And you can buy anything. And you your wish. colleague said, yeah, you can go over there. No, it's not here.
Okay, you can buy from me too. No, także tak to wygląda cały ten pociąg. Są 3 rodzaje wagonów. Pierwszy podstawowy to jest z 3 miejscami, z 6 miejscami. 3 naprzeciwko siebie i z nimi nic nie można zrobić. Potem jest drugi rodzaj wagonów, 6 miejsc, czyli 3 osoby naprzeciwko siebie. Natomiast tworzą się 3 łóżka po każdej stronie i te 6 osób może wtedy spać. I kolejny rodzaj to jest taki wagon, w którym ja jestem. I jeszcze w takim wagonie jest podział na kuszetki z prysznicami lub bez. Ale i tak na końcu każdego z takiego wagonu, gdzie są kuszetki, jest toaleta z prysznicem, więc... I jeszcze tylko powiem, że ogarnąłem sobie browarki na podróż. Stiegel, austriackie. Jeden taki browar to 4 euro. Właśnie wyjechaliśmy do Niemiec, czyli do Aachen. Jest przerwa na fajkę. Nie można palić. 13 godzin pociąg jedzie i nie można w nim palić. Masakra. Taki update. Jest 21:44. Jesteśmy w Niemczech. A teraz właśnie ogarnąłem, że gniazdko przestało działać. To gniazdko tutaj jest jedyne gniazdko. O, to gniazdko przy podłodze, tu przy wyjściu. To jest jedyne gniazdko. Tutaj w przedziale takim pasażerskim jest jeszcze jedno gniazdko. I ono jest tutaj, w łazience. Więc no tak sobie właśnie radzę. Ale dobrze, jedziemy. Jest dobrze tutaj. Au. Kolejny stop. Jest 20. 22, 11, 12, 13, już teraz 22, 13. Nikt jeszcze nie przyszedł robić łóżka. Ruszyliśmy jakieś 10 minut temu z Kolonii. To był ostatni przystanek, teraz następny przystanek to będzie Berlin. Berlin nad ranem 8:20 bodajże. Ja wciąż czekam, aby ktoś przyszedł i zrobił łóżko z tych tutaj foteli. Okej, więc tak wygląda setup na noc. Tak jak myślałem, tutaj powstało po prostu łóżko. Stół wyjechał i ten stół, który tutaj był, gościu schował tutaj za tą pokrywę, a może za tą pokrywę, no gdzieś tu schował. I od razu się zrobiło więcej miejsca. Śniadanie zamówiłem. Można było wybrać 6 różnych pozycji. Czyli można na przykład wybrać 6 kaw albo 6 herbat. I powoli trzeba będzie się układać do snu. Co zauważyłem? Dobra, nie w takich warunkach żeśmy z Andrzejem spali. Natomiast nie za takie pieniądze. Ale o pieniądzach to jeszcze porozmawiamy. A teraz jest już prysznic i zobaczymy, jak to działa. Nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. 22:50. Ja poszedłem pod prysznic. Ale to już jest wszystko Ja tam woda w ogóle nie schodzi. Tu się wylała, tu jest mokro teraz. Ale zobacz. W ogóle nie było ciepłej wody, a jak próbowałem puszczać wodę tym guziczkiem, to tam woda w brodziku zaczęła się nabierać. Już pomijam to, że w ogóle woda ciepła nie leci, zimna leci i to w ogóle nie schodzi ta woda. I ta woda się przelała. O mój Boże. I tu się wylała. I tu się wylała. Super serwis, Nightjet, super serwis. Więc mówię, no dobrze, czyli co? Czyli teraz zostaję bez mojej prywatnej łazienki, prywatnej toalety, za którą zapłaciłem. O cenie jeszcze nie powiedziałem, jeszcze powiem. A on mówi tak, no dobrze, ale to co teraz? Proszę mi dać nowy kompartment, nową tą kuszetkę. Mówi, nie ma, wszystkie są full. A ja mówię, no ale jak ja mam tutaj woda i w ogóle stoi, a nie ma. Mogę dać ci bez łazienki i bez toalety, czyli tą, którą nagrywałem wcześniej, która ma taki mały tam zlewik. Ja mówię, nie no, oczywiście, że tak poproszę. I teraz poszedł ogarniać ją. I to od samego początku to się zapowiadało.
Dobry humor jest, a co tam, nie ma się co denerwować. Natomiast to wszystko chodzi o to, ile to kosztuje. Ale jeszcze nie powiem, dopiero później to powiem. Sytuacja zmienia się dynamicznie. Więc zostałem przeniesiony do innej kuszetki, która nie posiada ani prysznica, ani toalety prywatnej. Tak. No tamta się nie nadaje. Ogólnie woda zeszła, ale no nie nadaje się. Więc tutaj chłopaki mnie przenieśli do tej takiej kuszetki, o której ja wcześniej mówiłem, czyli właśnie bez prysznica, ale z takim oto, proszę bardzo, haha, ząbki będzie można sobie umyć, przepłukać twarz, czemu nie? A tak naprawdę prysznic tam jest na końcu. Natomiast nie wiadomo jeszcze, czy ten prysznic ma ciepłą wodę. Prawdopodobnie po tym panelu, co robiłem tam zdjęcia, tam mrugało dużo na czerwono. Bardzo dużo przycisków mrugało na czerwono, dude. I pewnie nie ma tej ciepłej wody, po prostu nie. Na pytanie, czy ktokolwiek inny w tym wagonie próbował albo zgłaszał jakieś problemy z prysznicem, no to nie. To znaczy, że albo wszystko u nich było ok, albo nie kąpali się. Podejrzewam, że to drugie, bo nie da się ustawić. Tak samo jak w tej pierwszej kuszetce nie da się ustawić przyciemnego światła, tak samo i tutaj się nie da. Więc to nie jest problem, to nie jest problem tylko tej mojej pierwszej tam kuszetki, którą miałem, tylko prawdopodobnie to jest problem całego wagonu. I tak samo problemem całego wagonu jest to, że nie ma ciepłej wody. No. Faktem jest taki, że jestem w mniejszej kuszetce, bez prysznica i bez toalety prywatnej, ale jest prysznic na początku wagonu. Więc powiedziałem do nich, żeby sprawdzili, czy tam jest ciepła woda, bo nie chciałbym na marne iść z wszystkimi rzeczami i że się okaże, że nie ma tej ciepłej wody. Właśnie przed chwilą gościu był i powiedział, że bad news, nie ma ciepłej wody. Czyli to nie jest problem tylko tej mojej kuszetki, to jest problem całego wagonu. Tak samo jak z tymi światłami. Serio? Najważniejsze, że mam suchą kuszetkę bez prysznica. No, to nie jest najważniejsze, ale że że nie jest sucha. No. I tak prysznica dzisiaj nie wezmę. No, nieważne, do mnie zależy mi na tym prysznicu, bez przesady. Jest godzina 23:36. Od jakichś 20 minut stoimy Koblenz. Za daleko od tej Brukseli nie odjechaliśmy. Kładę się spać. Zobaczymy, co noc przyniesie. Dobranoc. Guten Morgen, Sonnenschein. Dzień dobry. Noc przetrwana. Jest 6:50. Co za noc? Co za noc? Bardzo głośno było. Około 2:30. Mocne hamowanie było. Ogólnie ta obsługa tutaj trzepią drzwiami. Zupełnie nie jak nocny pociąg. No wydawać by się mogło, że jeżeli nocny pociąg, to wszyscy będą robić. Raczej. Przypominam, że sami nadawali informację, że od 22 do 8 rano jest cisza nocna w Niemczech. Wszystko po cichu, ale nic. Stoimy gdzieś w jakimś szczerym polu pod wiaduktem. No ale przyszło śniadanie. A na śniadanie mam to bułeczka, druga bułeczka, salami, kawałek sera, jakiś pasztet, tak? Szyneczka, śmietanki do kawy, kawa tam, plus soczek Happy Day. No, jestem ciekaw, czy to będzie Happy Day. Nic więcej nie potrzebuję. Smacznego. Jak do tej pory, najlepsza rzecz z tego całego pociągu, czyli to śniadanie. Świeża bułka, pasztet, ja lubię pasztet, salami i szynka, no generalnie dobra. Kawa też spoko, także Night Jet, good Frühstück. Jakby kto pytał, to nie, ciepłej wody nie ma. Jest godzina teraz 8:10. Powinien być 8:14 w Berlinie, wiadomo, że już nie będzie. To chyba czas, żeby pogadać o cenach. Siedzenia, które były 3 osoby naprzeciwko siebie, siedzące łącznie 6 osób. Bilet taki kosztuje 34,90 Bruksela, Berlin. 35 euro. Ilość kilometrów do ceny, czy cena do ilości kilometrów, to naprawdę to jest bardzo dobra cena. Kolejna opcja to są kuszetki. Te siedzenia, które się składają w łóżka. Jeden bilet taki 130 euro. Teraz sleeper cabin, one mają wszystkie zawsze 3 miejsca, 3 fotele. Mają 3 łóżka. Gdybym je wykupił sobie tylko jedno miejsce, to zapłaciłbym za to 130 euro. Jeżeli wybrałbym dla siebie, tak jak teraz jadę, to zapłaciłbym 385 euro. Ja za tą opcję tutaj, no nie teraz tutaj, gdzie siedzę, bo tutaj nie ma łazienki i toalety prywatnej, ale za ten wcześniejszy zapłaciłem dokładnie 495 euro. Nijak to się ma, ja wiem, nijak to się ma do tych 35 euro. Ale no tyle zapłaciłem. Tak chciałem jechać. W
komforcie, samemu, nie martwić się, że ktoś tutaj będzie ze mną. Najnormalniej w świecie chciałem po prostu mieć przedział dla siebie, prysznicem. A jak się okazało, to już wiecie. Ale jest spora różnica między miejscem siedzącym, gdybym tak sobie siedział całą podróż za 35 euro, a 495 euro za te wszystkie przeboje, więc no jest jak jest. Teraz dojeżdżamy do Berlina, niedaleko Poczdam, jakieś 40-50 km do Berlina. Dziwna to była noc, bo tak jak mówiłem wcześniej, oni chodzili sobie jak normalnie w ciągu dnia, trzaskali drzwiami. Ogólnie jak w dzień. A to była, nie wiem, druga, trzecia w nocy, nad ranem. Rozumiem, że dodawali zatyczki do uszu, ale mimo wszystko. Na którymś dworcu widziałem, mieszali coś z wagonami. Dołączali, odłączali. Nagle na drugim peronie jechało kilka innych tych samych Nightjet wagonów. Nie rozumiem. Ten pociąg pewnie się gdzieś łamie i jedzie dalej na Wiedeń, ten na Berlin, bo tak przecież było z Brukseli. Na peronie tak samo. Rozmowy normalnie przy oknach ludzi o normalnym tonie głosu, nie uciszonym, tylko normalnym, jakby, może nie krzyki, ale normalny, tak jak teraz ja mówię. I dla sprostowania mówię tutaj o członkach załogi, obsłudze tego pociągu, a nie przypadkowych ludziach na peronach. A wiadomo, jak jest noc, jak ktoś śpi, na peronie też cisza, to to się niesie. Więc takie podejście, nie wiem, dziwne trochę. Guten Morgen, in Kürze erreichen wir dann unseren ersten Halt in Berlin, Berlin-Südkreuz. Ladies and gentlemen, in round about 10 minutes we arriving Berlin South Cross. Thank you for traveling with us and have a good day. Have a good day. Także no, tak jak pan powiedział, za 10 minut dojeżdżamy do pierwszej stacji w Berlinie. Pewnie teraz już do usłyszenia, jak będę wychodził z pociągu. Tylko muszę pamiętać, żeby zabrać wszystkie swoje rzeczy. No i gra. Jesteśmy na dworcu głównym w Berlinie. Czas na wyjście z tego wesołego pociągu. Okay, thank you guys. Cheers. It's fine. It's fine. It was okay. Thank you. Także taki tu Berlin. Zobaczmy, ile on miał. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9 wagonów. Z tym, że oni ćwiczyli coś z tymi wagonami. Przestawiali. Koniec końców nie wiem, czy mówiłem. Wczoraj rozmawiałem na jednym z postojów z jednym z panów z obsługi. Na każdy wagon, który był sypialny, gdzie była kuszetka, była jedna osoba z obsługi. Gdzie były miejsca siedzące, tam nie było obsługi, więc obsługa musi być tylko wtedy, gdy są łóżka. Taka lokomotywa nas ciągnęła. No a tam widzę, że wagon był jeden z Paryża. Czyli mówię, oni po prostu na stacjach w nocy gdzieś tam ustawiali sobie. Taka lokomotywka nas ciągnęła. No i główny dworzec w Berlinie. Ile tam jest peronów? 6, 7, a może i 8. Spory też dworzec. Przyjechaliśmy 8:45, więc pół godziny opóźnienia. Nie najgorzej. Następny pociąg to stąd, z tej stacji, bezpośrednio do Tczewa, między 14 a 15. Znaczy on jedzie do Gdyni. Gdania się nazywa. Teraz znów mam parę godzin na Berlin. W kolejnym odcinku ostatni etap podróży pociągiem do Polski. Zostaw suba i lajka, żeby nie przegapić finału. Zapraszam. I oto jest główny dworzec w Berlinie. Gemüse Mustafy. Do Gdyni. Gdania. Chyba będzie odjazd za tą podróż. Nie ma żurku? Wjechały pierogi. Można powiedzieć, że udało się. Dojechałem do Polski z Anglii pociągami. 38-39 godzin. Jestem